Witam serdecznie. W tym filmie chciałbym pokazać, jak wykonuję misę z drewna z kawałka orzecha włoskiego. Wybrałem fragment drewna, który swoim kształtem już naturalnie przypominał misę. Było to takie rozwidlenie, rozgałęzienie konarów. Oczywiście całość przyciąłem wstępnie piłą łańcuchową. Mieszałem żywicę epoksydową dwuskładnikową z czarnym barwnikiem i kilkukrotnie dodając ją w wybrane miejsca uzupełniłem wszystkie ubytki. Niestety żywica epoksydowa raz, że zgodnie z grawitacją spływa w dół, jak i wsiąka w drewno. Tak ten proces tak naprawdę trzeba powtarzać do skutku. Również podklejałem tutaj od spodu, tak aby nie przesiąkła na wylot. Drewno i stwardniałą żywicę epoksydową szlifuję tarnikiem do drewna montowanym na szlifierce kątowej. Jest to dość ważne. Zalecam korzystać ze szlifierki kątowej, która ma regulację obrotów. Ja najczęściej używam od najniższych do średnich obrotów. W dostępnych miejscach używam szlifierki prostej z frezem pilnikowym, który jest w zasadzie frezem do metalu. Bardzo ważne jest pewne zamocowanie materiału, który obrabiamy, gdy pracujemy z metalowymi tarnikami. Następnie zakładam dysk średnio twardy, średnio elastyczny na szlifierkę kątową. Tutaj on ma średnicę 75 mm. Taki w miarę sztywny dysk lepiej zbiera materiał. Natomiast jeśli chcemy coś wyprowadzić na okrągło, jeśli chcemy, żeby nie było śladów po takich przeskokach tutaj tej tarczy z papierem, później koniecznie należy użyć już taki super miękki dysk, który dopasowuje się do tych nieregularnych kształtów, które chcemy uzyskać. No i tutaj też, jak widać, staram się, aby zostało trochę tego naturalnego kształtu, a to, co zmieniam tak, aby to pasowało wszystko do siebie. Co do szlifowania, no to zaczynam oczywiście od papieru o gradacji na przykład 40, czyli takiego dość grubego, agresywnego. Później zmieniam gradację na coraz większe papiery. W szczególności, gdy już szlifuję tym miękkim padem, wtedy schodzę stopniowo do gradacji najlepiej 150 lub więcej przydałoby się tam, czy jeszcze drobniejszym papierem, przydałoby się tam, gdzie jest żywica epoksydowa, bo na niej będzie widać rysy po każdym papierze. Natomiast później impregnacja olejem trochę tych rys też tutaj zakryje.
Niestety, tak jak widać, wypiłowałem dziurę przez przypadek. Było w tym miejscu słabsze drewno i podczas szlifowania pojawiło się tam miejsce w środku, które będę później jeszcze poprawiał, dolewał żywcy epoksydowej. Całość impregnuję olejem do drewna, który jest dopuszczony do kontaktu z żywnością. Jeśli widzimy, że drewno nie wciąga więcej, warto wytrzeć nadmiar. A oto efekt końcowy. Zapraszam do subskrypcji. Będzie więcej takich filmów z produkcji innych miejsc. W przyszłości na pewno też poruszę tematy doboru narzędzi i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam.